Tu tam lecimy tu, wielka rafa, skok w dół, delfin, wieloryb, wow! Kangur, koala, Australia. Czasami budzisz się w tym swoim kamperze. Oglądasz przez okno. I co widzisz? Co widzisz? No gdzie jesteś? Oj, zuchujena, tu. Patrzę na ciebie, no. A inne tak, tu śniadanko. Tu pogaduchy. No, też śniadanko. Proszę. Można? Można. Za 30 metrów od naszego kampera. A i tu jeszcze są jakieś papugi takie dziwne. Właśnie. Dzień dobry, dnia kolejnego. O ile dobrze mi się wydaje, a chyba wydaje mi się dobrze, jest to poniedziałek. Poniedziałek przywitał nas takim zajebistym widokiem. Czyli mamy towarzystwo od samego rana. Chłopaki przyszli się najeść. I dotrzymują nam towarzystwa. W nocy udało nam się zaparkować pod takim drzewkiem. Jesteśmy na parkingu dla kamperów, dla takiej noclegowni. Po prostu tutaj mamy również namiot, który można sobie rozstawić. Jakieś 12 km od głównej drogi w miasteczku St. Lawrence. Tutaj jest podobna zasada jak w Norwegii, czyli wjeżdżasz, parkujesz, prośba tylko jest taki duży znak, żeby nie stawiać kamperów na trawie i opłatę nosi się wkładając ją do takiego specjalnie przygotowanego pojemnika, skarbonki. Ciepła woda w prysznicach jest za opłatą. Są takie specjalne maszynki, gdzie należy wrzucić dolara australijskiego, wtedy mamy 3 minuty ciepłej wody. Ja przyznaję, trochę przycwaniakowałem i jako iż mamy tylko $5, czyli 15 minut, to znalazłem sposób, że jak delikatnie odkręci się kurek z ciepłą wodą, to ona leci. Może nie z takim idealnym ciśnieniem, ale da się wykąpać, więc sorry, trochę przyjanuszowałem, ale po prostu pani nie miała nam w sklepie wydać więcej drobnych. I tak miała problem, żeby nam dać tyle moniaków, ile dostaliśmy, bo jednak oni bardziej preferują tutaj płatności bezgotówkowe. Ale zwrócimy to wyjeżdżając. Zamiast 14 zostawimy 20, więc i tak będzie sprawiedliwie, i tak będzie sprawiedliwie. I część z nich nawet wstała i obserwuje. A, widzą psa. Są tak wyczulone, że jak zobaczymy psa, to od razu wszystkie wstały. Niesamowite są. A dzisiaj czeka nas 600 km do kolejnej miejscówki. Hervey Bay jest na północ od Brisbane, więc to będzie nasz pierwszy dzień z tak długą trasą. Później będziemy mieli jeszcze jeden przed samym Sydney, też ponad 600 km do przejechania. Niesamowita ilość ptaków jest tutaj, bo ten parking jest położony przy mokradłach przy jeziorze. Tutaj nie wiem, czy dobrze widać, ale tu na tym drzewie jest ptak, który cały ranek dosyć ciekawie śpiewał, ćwierkał. Teraz trochę ucichł. Ciekawe, czy jak podejdę tutaj, to one uciekną. Uciekną czy nie uciekną? Nie uciekną. Nie uciekły. Ale bacznie obserwują. Jest bardzo ciekawa miejscówka, tania i przyjemna. Mimo że tutaj nie ma żadnego takiej opieki, nadzoru, to w łazienkach jest czysto, okolica też jest czysto. No, generalnie Australijczycy są bardzo czystym narodem, tak? W sensie nie ma tutaj śmieci nigdzie. Jakoś patrząc na ludzi, zawsze o to dbają. Mega szacun. Bardzo zbliżone warunki jak w Norwegii. Pakujemy się
szybkie śniadanie i lecimy dalej. Dzisiaj my tutaj mieszkamy. Tam mamy naszego kamperka, jest kilka innych samochodów z przyczepami, są nawet namioty. A tutaj są już chłopaki. Chłopaki, kurczę, jedzą z samego rana, skaczą, bawią się. To jest pięknie. Chłopcio pojechał, a ręczniki wiszą. Wczoraj w promocji w markecie były nowe ciasteczka. Dalszy ciąg testu. Pianki w miętowym smaku. Wcześniej jadłam już pianki w takim jakimś owocowym smaku, nie? Były zajebiste. Teraz dzisiaj sprawdzimy, jak sobie da radę. Za mało pianki? Miętowa jest? Jest. Ciasteczko czekoladowe w środku. Im więcej jem, tym bardziej mi smakują. Co o tym sądzisz? No, jeszcze nie jadłem. No, pianka dobra. Dojechaliśmy do Hervey Bay po całym dniu drogi. Mamy teraz takie piękne miejsce. Hubert wykazał się wielką cierpliwością, bo mieliśmy miejsce obok. Miejsce obok, z którego tak naprawdę nie miałabym absolutnie żadnego widoku poza widokiem na pana, na ławkę, uwaga, na rurę, nie? Fajny widok, za który dopłaciliśmy. Podjęliśmy wspólnie decyzję, że przestawimy samochód o jedno miejsce dalej, chociaż na tym kempingu są różne inne miejsca, dużo bardziej przyjemne niż z widokiem na rurę. Chyba mówi, że są strasznie niemili. Poszedł do recepcji, załatwił to, natomiast są strasznie niemili. A ja uważam, że jest środek tygodnia, poza sezonem, nie ma ludzi, dopłacamy za miejsce z widokiem na morze, więc kurczę, dlaczego mam patrzeć na chłop albo na rurę? No, mamy już trochę lepszy widok i mam nadzieję, że z takim się budzę jutro rano. Wczoraj kangury, dzisiaj zatoka. Jeśli chodzi o tą zatokę, to jest miejsce, w którym najczęściej są spotykane wieloryby. I wieloryby tutaj przepływają, one sobie dużo czasu tu spędzają. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo zobaczenia z lądu, natomiast chyba jeszcze nie teraz. Próbowałam ogarnąć nam wycieczkę, żeby je zobaczyć z Hervey Bay. Nie jest ona na razie ofertowana, czyli najprawdopodobniej jeszcze ich tutaj nie ma. Więc zrobiliśmy to jako przystanek, który i tak mieliśmy w planach, ale jutro od razu wyruszamy dalej. A na kempingu mamy papugi. Auto. Buziary kolorowe. Dzień dobry, kolejny wschód słońca przede mną. Tutaj stoi nasz bus. Tu mamy piękne niebo, a wschód będzie tam gdzieś. No tylko jeszcze kilka minut zostało. Jesteśmy odrobinę bardziej na południe. Odrobinę, kilkaset kilometrów. Około 500 w stosunku do tego, co było wczoraj. I już zupełnie inna roślinność jest. Przepiękna, natomiast jest coraz mniej palm. Plaża też jest trochę mniejsza, bardziej żółte. Niby jeszcze reklamują to jako strefy koralowej, natomiast już chyba ostatnie tchnienia są tutaj. Tam schodzi na słoneczko. Kolejna moja próba i kolejna udana próba. Słońce jednak wschodzi, nie ma chmur. Znaczy, są chmury, ale mimo wszystko słońce widać. Pięknie. No. Tam jest statek. A tutaj gdzieś powinny pływać wieloryby.
My powoli zbliżamy się już do Brisbane, a tam będzie czekała na nas kolejna fantastyczna atrakcja. Nie możemy się doczekać już. Tu tam lecimy tu, wielka rafa, skok w dół.